A myślisz sobie czasem właśnie o tym takim najbardziej intensywnym roku, o którym też wspominasz i masz takie poczucie, że żałujesz, że mogłeś jednak wtedy trochę zwolnić albo jakby nie angażować się w tak dużo rzeczy, czy masz już takie poczucie, że pogodziłeś się z tym i wiesz na przyszłość, co robić, a czego nie, żeby też zadbać o siebie? Właśnie chyba wiem po prostu co robić na przykład, bo ja wychodzę z założenia, że no nie ma trochę sensu grzebać, w sensie to co się wydarzyło z jakiegoś powodu. To było wszystko co się działo w zeszłym roku i zresztą wszystko co się dzieje nadal, to są wszystko nowe doświadczenia, do których jakby mam jakiś zestaw narzędzi i się nim posługuję i z tym zestawem narzędzi, który miałem i jakby zrobiłem to, co mogłem, nie? I zachowałem się tak, jak wtedy miałem możliwość się zachować, nie? Więc po prostu zebrałem doświadczenia. Nie wydaje mi się, że zatrzymałem się za późno. Wydaje mi się, że właśnie ja na bieżąco jakoś też się obserwowałem i wydaje mi się, że były jakieś tam ciężkie momenty, ale jakby jeszcze miałem możliwości i siłę i narzędzia, tak jak mówię, żeby w tym funkcjonować, a ten moment właśnie teraz, kiedy po prostu jakoś ta decyzja była też taka jakoś naturalna, żeby też nie grać w ogóle przez lato i przez tą końcówkę wiosny i przez lato, żeby nie grać, żeby właśnie sobie odpocząć, bo to też jest potrzebne, po prostu no, musiałem zrobić muzykę i jakby nie miałem kiedy jej zrobić i wiedziałem właśnie też, że potrzebuję znaleźć swój proces, że to nie jest taki hop-siup, że ja napiszę sobie album w busie, kiedy jakby nigdy tego nie robiłem i nie wiem w ogóle jak się zabrać do tego, kiedy nie jestem w busie, kiedy jestem w domu, a co dopiero jeszcze przenieść ten proces poza jakąś strefę komfortu. Więc wydaje mi się, że to było też takie jakoś naturalne i kiedy ja wiedziałem, że muszę się zatrzymać, to też z teamem moim, jak gadaliśmy, to właśnie to było chyba takie logiczne, że właśnie, że ja po prostu, że to jest ten moment, kiedy zrobiłem już wszystko, co mogłem, teraz trzeba zrobić przegrupowanie i lecieć dalej, więc tak. Dobrze, że masz wokół siebie dobrych doradców. Bardzo dobrze, to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. To jest naprawdę mieć team dobrych ludzi wokół siebie, którzy jakby też mają no na celu też jakby właśnie te same cele co ty i wiedzą totalnie na czym tobie zależy, nie? Że to jest, ja też sobie myślę o tym, że faktycznie dobrze, że na takich ludzi trafiłem, bo to też jest tak, że jak wejdziesz w pewne środowisko, no to potem możesz nie zauważać, że jakby jest coś innego na zewnątrz, bo ty się uczysz pewnych schematów w tym, w co wszedłeś i nie widzisz, że jesteś na zewnątrz. Ja wszedłem właśnie w środowisko, które było jakby no właśnie bardzo przyjazne dla mnie, ale też właśnie otwarte i szczere, takie, że mogłem też jakby widzieć i eksplorować, co jest na zewnątrz, jednocześnie właśnie siedząc w tym, co mi pasuje i co jest dobre, więc to jest bardzo wartościowe. No. A jaka jest teraz twoja relacja z popularnością? Bo wiem, że ona bywała dla ciebie Różna. przytłaczająca i różna. Tak. Chyba jest okej. To jest jakby, jak to się mówi, it's a given. Jeśli chodzi o tą pracę, no to jest jakby trochę popularność jest. To właśnie kwestia jest taka, to sobie też właśnie uświadomiłem, że wszystko zależy od tego, jak ja do niej podejdę, bo ja wychodzę właśnie z takiego założenia, że to, co ja wykładam i to, jak ja się zachowuję, no akcja powoduje reakcję, więc jakby wydaje mi się, że nic, co mi nie pasowało do tej pory, nie wydarzyło się bez przyczyny. Rozumiesz, że jakby to wszystko, co się działo, no to wydarzyło się też, że ja dawałem na pewne rzeczy przyzwolenie, że jakby nie wiedziałem jeszcze, jak się właśnie w tym poruszać, na co, jakby gdzie stawiać granice, na co się zgadzać, na co nie i co jest okej, a co nie. I teraz właśnie czuję się z tym dobrze. Mi zależy przede wszystkim nie na popularności, jakby to nie jest. Wiadomo, że no w tej pracy popularność znaczy praca też bardzo często i pieniądze po prostu, żeby żyć. Co byłoby fajne, żeby zarabiać tylko z muzyki, czyli z mojego zawodu. Ja po prostu właśnie nigdy nie byłem, nie wiem, ja nie jestem influencerem, nie jestem, wiesz, jakby moim głównym zawodem jest jednak muzyka i bycie artystą i trochę musiałem to jakoś pogodzić, no bo mówię, w tych czasach teraz to się trochę miesza i ja próbowałem właśnie znaleźć, gdzie jest ta różnica, że ja jestem też czasem stawiany właśnie w tych samych jakby na jakichś takich samych szczeblach, w tym samym pomieszczeniu
z ludźmi, którzy robią muzykę, ale nie są muzykami i artystami. I to się tak trochę miesza. Ja sam też jakby musiałem znaleźć tą różnicę i się jakby ją jakoś umocnić chyba jakąś swoją pozycję dla siebie, żeby właśnie wiedzieć samemu, kim ja jestem. I tak, chyba wydaje mi się, że to jest okej, dla mnie to jest po prostu najważniejsze. Muzyka i odbiór mojej muzyki i to, że to ludziom coś robi, nie? Że ta muzyka faktycznie dla mnie jest też, co też jest śmieszne w kontekście tego, że mówiłem, że nie miałem jakiejś misji aktywistycznej za bardzo, zmieniania świata i tak dalej. I nadal nie mam tego jako główny cel. Po prostu wydaje mi się, że to jest, again, po prostu taka rzecz, że tym się po prostu zajmuję. Wyrzucanie jakichś swoich opinii, które tworzą też jakąś kulturę, nie? I są, no, mogą jakoś wyznaczać jakieś standardy, jeśli chodzi o sztukę, odbierania sztuki, nie? Że i jakoś bardzo to biorę sobie, czuję na sobie też trochę taką odpowiedzialność, nie? Że im więcej się dzieje, im więcej też przecieram właśnie takich szlaków na przykład, typu jak ta trasa międzynarodowa, widzę, że to jakby nie jestem, nie wiem czy jedynym, no, ale na pewno jednym z niewielu takich przypadków polskiego artysty, któremu się tak udaje też w mainstreamie, nie? I widzę jakby jaka to jest też może być szansa i dla innych artystów, i jaka jakby też jak słyszę na przykład niektórzy ludzie mówili, że, jakby, że cieszą się dla mnie, że fajnie, że to się tak polskiemu artyście udaje. Więc biorę sobie do serca tą odpowiedzialność i jakiś taki efekt tego. No. Widzę też, że coraz śmielej doceniasz sam siebie i mówisz o jakichś swoich sukcesach. Tak, no, tak, znaczy ja zawsze jakoś cieszyłem się z tego i to jest wiadomo, starałem się doceniać swoje sukcesy, nie będąc też jakiś, nie chwaląc się tak, wiesz, nie mówiąc, że na przykład, albo nie stopniować tego, że to jest lepsze od kogoś, albo lepsze, wiesz, że tylko bardziej zauważam to jakoś tak stojąc z zewnątrz, w sensie obserwuję sytuację i zauważam, co się dzieje dookoła i jakby co ja robię i jestem zadowolony z tego i po prostu widzę, co się dzieje, więc tak, staram się, nad tym też pracuję, nad taką właśnie pewnością siebie i pewnością jakby swojej, tego, co robię i bycia dumnym z tego i zadowolonym. No. A album, który wydałeś, jest dla ciebie czy dla twoich fanów? Dla wszystkich. To jest taka rzecz, jakby. To jest pewna wymiana. I nie znam chyba artysty, który tworzyłby z myślą o innych na takiej zasadzie, że. Wydaje mi się, że tworzenie wychodzi od ciebie. To ty jesteś twórcą, to ty tworzysz. I jeśli tworzysz faktycznie z jakiejś takiej potrzeby, no to tworzysz to przede wszystkim z myślą o sobie i z myślą o jakiejś, wiesz, potrzebie. Bo wiadomo, że pojawiają się na przykład takie myśli. Ja myślę o czymś takim, że o Jezu, to będzie super na żywo na przykład. I myślę właśnie wtedy, że ludziom się to spodoba, że ludzie będą się, wiesz, że to jakby dam im te emocje, nie? Że jakby, że będzie ta wymiana, że ja to zrobię i im się to spodoba, albo z ludźmi będzie to rezonować. I wiadomo, że o tym też myślę, tylko że gdyby to nie było szczere i nie wychodziło ode mnie, to by tego nie było, to by nie było tego efektu. Więc ja myślę o sobie, robię coś, co jest bardzo autentyczne, bo ludzie też są autentyczni, ludzie są ludźmi. I jak piszę o pewnych rzeczach, to ludzie też właśnie będą jakby mogli to zrozumieć i będą mogli to poczuć, że to jest prawdziwe, że to jest coś, przez co ja przechodzę. Będą mogli też mnie poznać. To jest też bardzo dla mnie ważne. Ja mam wrażenie, że bardzo dobrze można mnie poznać przez moją muzykę, że dlatego ja nie jestem jakąś osobą, która by się dzieliła swoim prywatnym życiem i tak dalej, bo ja po to robię, to jest moja praca. Ja już wyrzucam właśnie to w moją sztukę, tym się zajmuję i wydaje mi się, nawet na terapii o tym mówiłem właśnie, że coś tam mówiłem właśnie tej terapeucie, czy słyszała moją muzykę, czy coś takiego, ona mówi, że a zależy panu na tym, żeby... Słuchajcie, mówię, że wydaje mi się, że tak, bo bardzo, że ja mam trochę takie poczucie, że dopóki ktoś nie posłucha mojej muzyki, to nie zna mnie do końca, że ja faktycznie biorę taką, wiesz, biorę wszystko, co mam w głowie i wkładam taką esencję po prostu w te swoje piosenki i wydaje mi się, że dobrze można poznać mnie przez tą muzykę, więc tak, wydaje mi się, że tworzę to po prostu z autentyczności, bo wtedy też to jest przyjemniejsze dla ludzi, to wydaje mi się, że moi fani też faktycznie to doceniają, że to jest to, co oni doceniają, że to nie jest robione, wiesz,
pod nic innego niż ode mnie. Jakby oni widzą to, że to jest, wiesz, no, autentyczne i to doceniają chyba.